Był czas, że La Gazzetta dello Sport nazwała go trzecim bramkarzem świata, a jego parady potrafiły zatrzymać Manchester United i napsuć krwi Milanowi. Dopiero Brazylijczyk Kaka znalazł sposób na pokonanie niezniszczalnego od tego dnia Artura Boruca. W Legii Warszawa zasłynął m.in. jako ten, który potrafił prowadzić doping na trybunach. W Szkocji prowokował fanów Rangersów i uratował ciężarną Polkę przed pijanymi Szkotami. Najmocniej zasłynął oczywiście swoimi pajacykami w meczach z Niemcami i tym, że jako reprezentant Polski nie tylko zaliczał wzloty, ale też brutalne upadki. W tym materiale opowiem wam chociażby o aferze lwowskiej i awanturach z Franciszkiem Smudą. Artur Boruc był niewątpliwie jednym z najbardziej ekscentrycznych piłkarzy w historii polskiej piłki. Nigdy nie zabiegał o kult, a ten i tak go dopadł. To cały on, trochę włóczęga, trochę uwodziciel, często pokłócony ze światem i zawsze spadający na 4 łapy. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, to zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, gdzie co chwilę wjeżdżają nowe odcinki. Dzięki z mojej strony i lecimy z historią Boruca. Siedlce lata 80. Właśnie w takiej scenerii dorastał młody Artur Boruc, jeden z 5 dzieci Jadwigi i Władysława. Jego ojciec był hokeistą Pogoni Sielce, więc sport w domu Boruców był czymś naturalnym. Oczywiście Artur od początku był inny. Gdy rówieśnicy biegali za piłką, on jakby na przekór wybierał bramkę. Tam mógł zaznaczyć swoją unikalność. Poza tym był po prostu sobą, od początku ekscentrycznym i totalnie nieprzewidywalnym. Jako juniorzy Pogoni Sielce pojechaliśmy na zagraniczny turniej. Przed jednym z meczów Artur wymyślił, że wysmarujemy sobie twarze pastą do butów. Oczywiście podłapaliśmy ten pomysł. Wszyscy patrzyli na nas jak na wariatów, rodzice, widzowie i sędziowie. Artur szedł na czele tego pochodu, cały uśmiechnięty, rozbawiony. Opowiadał Piotr Woźnica, kolega Boruca z juniorskich czasów na łamach przeglądu sportowego. Ta sytuacja to był oczywiście dopiero przedsmak tego, co miało nadejść w następnych latach. Boruc w seniorach Pogoni zadebiutował w wieku 16 lat na boiskach trzeciej ligi. Co ciekawe, równocześnie uczył się na mechanika samochodowego w szkole zawodowej. Nie miał przecież 100% pewności, że jego główny plan wypali. Zawsze robił tak, by mieć kilka opcji w garści. Wkrótce zagrał w reprezentacji Polski do lat 19. Kadra grała przeciwko Legii Warszawa na Łazienkowskiej. Występ Boruca był na tyle dobry, że został zaproszony przez Legię na obóz na Sycylię, a następnie stał się jej pełnoprawnym graczem. Od początku miał wywalone, opowiadał Maciej Łykowski, wtedy jeden z 4 bramkarzy w Legii. Miałem okazję rozmawiać z nim kilka lat temu, kiedy na portalu Nuance Sport pisałem duży tekst o Borucu. Niektóre cytaty w tym materiale będą pochodzić właśnie z tego tekstu. No więc Łykowski mówił tak: rozgrzewka Boruca to były 2 wymachy w przód, 2 w tył i jestem gotowy. Widać było, że ma umiejętności, ale do treningu podchodził na luzie. Poza tym strasznie tył. Po latach spotkałem go w Sheratonie i mówię mu: Artur, albo schudniesz, albo kupisz mi nowy telewizor, bo twoja dupa totalnie nie mieści mi się w ekranie. A miałem wtedy 55 cali, śmiał się Łykowski. On sam nigdy nie zagrał w pierwszym zespole Legii, szczęścia szukał w Danii i w Nadarzynie, a Boruc dalej drapał, grał w rezerwach i czekał na swoją szansę. Do Legii przyszedł w 1999 roku. W bramce grali wtedy Grzegorz Szamotulski, Zbigniew Robakiewicz i Wojciech Kowalewski. Już sam przejazd do Warszawy był legendarny. Boruc tak wspominał go na antenie Polskiego Radia. Przyjechałem podpisać kontrakt. Jechałem żukiem przywiązany z tyłu, bo z przodu nie było miejsca. Mój wujek jechał na miejscu pasażera, a ja siedziałem z tyłu. Rzucili na mnie płachtę, żeby policja się nie przyczepiła. I w taki oto sposób dojechałem na stadion Legii, opowiadał Boruc. W Warszawie początkowo był tylko 3. bramkarzem. Świętej pamięci Wiktor Boba, czyli były kustosz muzeum klubu, wspominał to w ten sposób. Pamiętam czasy, jak mówił do mnie dzień dobry. Nawet nie wiedziałem, kto to. Spytałem, kim jest ten młody blondynek i usłyszałem: Artur Boruc, taki tam 3. bramkarz z rezerw. Z kolei Rafał Dębiński z Kanal Plus, który w 1999 roku grał z Borucem w 2. zespole Legii, opowiadał w rozmowie z Nuance. Artur od początku był charakterny, można nawet powiedzieć, że lekko bezczelny. Pamiętam, jak raz pobił się z kolegą z drużyny. Popełniał też sporo błędów. Na drukarzu w derbach z Polonią potrafił rzucić sobie gola z rożnego. Widać było, że miewa słabsze okresy i w pewnym momencie chyba nawet Maciek Łykowski był wyżej od niego. Ale trzeba mu oddać, że jak na tamte czasy kapitalnie grał nogami. Grywał z nami w dziadka i nie było widać, czy to bramkarz, czy gracz z pola, opowiadał Dębiński. W 2000 roku, gdy miejsce w 1. zespole Legii wydawało się odległe, Boruc trafił na wypożyczenie do Dolkanu Ząbki. To był okres, który ukształtował jego charakter i pokazał, jak bardzo różnił się od innych piłkarzy. Marcin Warakomski, czyli jego kolega z Dolkanu, tak wspominał Artura z tamtego okresu. Na treningi dojeżdżaliśmy pociągami z dworca wileńskiego w Warszawie do Ząbek. Rzadko kupowaliśmy bilety. Kontrole zdarzały się sporadycznie, więc zazwyczaj się udawało. Ale co najśmieszniejsze, Boruc czasem bawił się w kanara.
Wstawał i mówił, bileciki do kontroli, a potem podchodził do ludzi. Niektórzy byli przestraszeni, kombinowali jak uciec. Artur miał prawie 2 metry wzrostu, więc jak założył czarną kurtkę, to faktycznie wyglądał jak kanar. Niestety jednego dnia role się odwróciły, to do nas podeszło 2 gości, a my nawet 5 złotych nie mieliśmy w kieszeni. Opowiadał Warakomski, kiedy parę lat temu rozmawiałem z nim jako dziennikarz Nuance Sport. Legendarna była wtedy buda z hot dogami. Robiliśmy tam konkursy, kto więcej zje. Nie pamiętam, czy Artur zawsze wygrywał, ale 5 potrafił wsunąć. Z drugiej strony pamiętam, jak trener Wiśnik narobił kisielu w 5-litrowym baniaku po wodzie, że niby to jakaś mikstura, jakieś węglowodany. Kazał nam to jeść. Jedyny Artur powiedział, że nie będzie tego jadł, bo wali odchodami. Już wtedy pokazywał swoją bezkompromisowość. Nie jadł czegoś, co mu nie odpowiadało, nawet jeśli trener kazał. Ta cecha pozostała z nim przez całą karierę, opowiadał Warakomski. Do Dolkanu jeździł tylko przez pół roku, bo potem wrócił do Legii. On na początku nie był jakimś wybitnym bramkarzem, wspominał Marcin Rosłoń, dzisiaj oczywiście komentator Kanal Plus, a wówczas kolega Boruca z Legii. Pamiętam, że nagle w okolicach 2001 roku, gdy wróciłem z wypożyczenia z Okęcia Warszawa, przeżyłem szok. To był inny Boruc, bronił wszystko. Zastanawiałem się, jak to możliwe. Wcześniej nawet ja mogłem mu strzelić, opowiadał Rosłoń. Te przemiany potwierdzał też Łykowski. Ja myślę, że odpalił w momencie, gdy zajął się nim Krzysztof Dowchań. Artur miał luźny stosunek do trenerów, ale Dowchania bardzo cenił. To już nie był Boruc, który chował się gdzieś za barakami, żeby zapalić fajka. Kiedyś schowałem się z nim w toalecie, metr na metr, ale chcieliśmy zapalić, stykając się brzuchami. Nagle Franz Muda otwiera drzwi, a tam Londyn. Totalnie nie było wiadomo, kto jest kto, opowiadał Łykowski. Debiut Boruca w Ekstraklasie nastąpił w marcu 2002 roku przeciwko Pogoni Szczecin. Miał wtedy 22 lata, a świat stał przed nim otworem. Robert Dymkowski skasował Radostina Stanewa i w ten sposób między słupki wszedł młody Artur. Puścił gola z wolnego, ale potem już w drugim meczu z Wisłą Kraków zagrał bardzo dobrze. Legia wygrała 1-0. Boruc znakomicie przywitał się z Łazienkowską. Po tym meczu Kazimierz Górski, czyli legenda polskiej piłki, powiedział do Wiktora Bołby słowa, które okazały się prorocze. Panie Wiciu, a kim był ten bramkarz, ten blondynek? Z niego będzie kawał bramkarza. Od tego momentu Artur mocno rósł psychicznie. Był świadomy swoich umiejętności. Szybko stał się też ulubieńcem kibiców. Jego pewność siebie i bezkompromisowość robiły wrażenie. Marek Jóźwiak, były piłkarz Legii, wspominał go w ten sposób. Pasował do tej drużyny charakterem. Choć nie uchodził za faceta rozgadanego, to potrafił się śmiać i żartować, a to najważniejsze. Nie pamiętam, żeby intonował przyśpiewki w autokarze, choć pojawiały się takie wspomnienia innych osób. Na pewno miał ładny głos. Często mówiliśmy mu, że powinien spróbować się w szansie na sukces, opowiadał Jóźwiak w rozmowie z Weszło. Sezon 2003-2004 był pierwszym, kiedy na stałe stał się podstawowym bramkarzem Legii. To wtedy też wydarzył się moment, który wielu kibiców doskonale pamięta. W przedostatniej kolejce sezonu Legia grała z Widzewem Łódź, który był już skazany na spadek. Legia prowadziła 3-0, gdy w 65 minucie sędzia podyktował rzut karny. Wtedy zwykle 11 strzelał Piotr Włodarczyk albo inny napastnik, ale tym razem stało się coś niezwykłego. Akurat była moja kolej do strzelania karnych, ale mecz wcześniej skręciłem nogę. Gdybym był na boisku, na pewno bym mu tego nie dał. No ale podszedł i oczywiście strzelił. Wygraliśmy z Widzewem, który spadł z ligi i to jeszcze 6-0. Właśnie za takie rzeczy kibice kochali Boruca, wspominał Włodarczyk. Boruc momentalnie trafił w serce trybun. W pewnym momencie był tak blisko kibiców, że nawet zapisał się do Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa. Ten gol z Widzewem był symboliczny. Pokazał, że Boruc to nie tylko bramkarz, ale również showman, który potrafi dostarczyć emocji i robi rzeczy unikalne. Jego więź z kibicami niewątpliwie była wyjątkowa. Ludzie lubili Boruca, bo z nim można było się zgubić, opowiadał Marcin Rosłoń. Na zgrupowaniu we Francji cały czas grał w Football Managera, ale potem robiła się noc i zamieniał się w tancerza. Kapitalnie tańczył. Mieliśmy jeden taki wypad ostatniego dnia obozu, kiedy o 2-3 rano wszyscy zbieramy się do hotelu, a Artek na środku parkietu tańczy w jakiejś klatce z 2 tancerkami. Lekko wybałuszyłem oczy, podszedłem do niego i mówię: Artur, wszyscy jadą, spadamy. Nie no, trzeba tu zostać, fajnie tu, uśmiechnął się i tańczył dalej. Zostałem z nim i dopiero nad ranem wróciliśmy do hotelu, wspominał Rosłoń. Latem 2005 roku Celtic Glasgow złożył ofertę, której Legia nie mogła odrzucić. Boruc miał zostać drugim bramkarzem szkockiego klubu, czyli zmiennikiem dla Davida Marshalla. Najpierw w formie wypożyczenia, a potem jako pełnoprawny zawodnik Celticu. Trenerem był wówczas legendarny Gordon Strachan i tak jak powiedziałem, na początku nie chciał stawiać na Boruca. W wywiadzie dla Dziennika z 2007 roku były bramkarz Legii mówił szczerze:
Od początku nastawiłem się na występy w wyjściowej 11, ale nasz menedżer miał chyba inne plany. Postawił na mnie dopiero po kompromitującej porażce z Artmedio w Bratysławie, a gdy już wskoczyłem do podstawowego składu, nie dałem powodu, żeby mnie stamtąd wypisać. Trener traktuje mnie oschle, a ja czasami potrzebuję, żeby mnie pogłaskał i przytulił. Moja rola w Celticu nie jest łatwa, bo wygryzłem z podstawowej 11 Davida Marshalla, który jest wielką nadzieją szkockiej piłki. Dlatego szybko zrozumiałem, że nie wszyscy w Glasgow będą mnie kochać, dodawał z charakterystyczną szczerością. Marshall faktycznie był wtedy nadzieją szkockiej piłki, do tego był wychowankiem Celticu. Ale w jednym tygodniu zdarzył się kataklizm, kiedy puścił 5 goli w meczu z Artmedio i 4 z Motherwell. Co gorsze, były to pierwsze 2 mecze Strachana na stanowisku trenera Celticu. Facet nie czekał, szybko więc dokonał zmiany bramkarza. I w ten sposób zaczęła się legenda Artura Boruca, którego trener nie zdejmował przez kolejnych 5 lat. Jako ciekawostkę przypomnę tylko, że przygoda Polaka w Szkocji zaczęła się od niezłej wpadki administracyjnej. Mianowicie Boruc w pierwszym miesiącu otrzymał wypłatę Macieja Żurawskiego, a Żurawski Boruca. I jak można się domyślić, dzięki temu Polacy poznali swoje zarobki, co mogło delikatnie zezłościć Artura. Różnica na jego niekorzyść była spora. Opowiadał o tym agent piłkarski Raymond Sparks, który potem obiecał Borucowi, że za jakiś czas będzie gwiazdą drużyny i że zacznie zarabiać tyle co Żurawski. W Glasgow Boruc szybko zrozumiał, że Celtic to nie tylko klub piłkarski, ale również symbol. Zielono-biali reprezentowali katolicką część miasta, a Rangers protestancką. To była wojna, która trwała od pokoleń, a Boruc wskoczył w sam środek konfliktu. Boruc, czyli katolik z Polski, naturalnie wtopił się w środowisku Celticu. Podczas derbów z Rangersami ostentacyjnie żegnał się przed ich trybuną, a prasa nazwała go po prostu Holy Goalie, czyli świętym bramkarzem. Po meczach pokazywał koszulkę z wizerunkiem Jana Pawła II, do tego na brzuchu wytatuował sobie małpę z napisem Rangers. Wielokrotnie pokazywał środkowym palcem, co myśli o kibicach Rangersów, a w mediach mówił wprost: nie muszę ich lubić, nie lubię tego klubu i nie lubię ich piłkarzy. Paul Cadiz, były zawodnik Celticu, tak wspominał jego bezkompromisowość. Po meczu z Rangers wziął prysznic i wybierał się do centrum miasta. Do klubu zadzwonili ludzie, że na mieście czeka 300 kibiców Rangers gotowych zabić Boruca. Ochroniarz zatrzymał Artura i zapytał go, co w takim razie zamierza. A on odpowiedział bez żadnego stresu: jeśli chcą walczyć, to będę z nimi walczył, opowiadał Cadiz. Boruc przez wszystkie te lata pozostawał niewzruszony. Uwielbiał te gierki. Widać było, że to go po prostu napędza. Po jednym z meczów na Ibrox Park, czyli na stadionie rywala, wbił flagę Celticu na środku murawy. Podczas innego spotkania uderzył kolegę z drużyny Lee Naylora za to, że ten nie wykazał się odpowiednim zaangażowaniem. Polak po prostu nie mógł znieść, gdy ktoś nie dawał z siebie maksimum. Czasem sam jednak mocno rzucał na luz. Była taka historia, że raz nie pojawił się w klubie przez 2 dni i nie dawał znaku życia. Gdy już przyjechał, wszyscy dopytywali: co jest? Co ci się stało? A, po prostu samochód mi się zepsuł, odpowiadał Boruc, jakby totalnie nie było tematu. I oczywiście taki był. Nikt nie miał pojęcia, jakie myśli krążą mu pod kopułą. Kiedy Artur pojechał do Polski, pojawiły się jego zdjęcia, jak pali papierosy, pije piwo i całuje się z dziewczyną. Strachan na konferencji prasowej odpowiedział w swoim stylu: słuchaj, gość dostał wolne, pojechał do swojego kraju i całował się ze swoją młodą dziewczyną. Faktycznie wielki kryminał, co za historia. Tyle razy chciałem, żeby moja żona też mnie pocałowała, ale jestem tak brzydki, że nie może na mnie patrzeć. Ani nie chodzimy do kina, ani się nie całujemy. Boruc ma przynajmniej coś z życia, odpowiadał Strachan. Trener Celticu zapytany kiedyś, czy Boruc jest najlepszym bramkarzem, z jakim współpracował, stwierdził, że tak. Powiedział w ten sposób, mimo że mógł przecież urazić innych dobrych bramkarzy, z jakimi miał do czynienia. Pomógł mi i zespołowi wygrać mistrzostwo, a potem dostać się do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ma umiejętność wygrywania meczów w pojedynkę. Niebywale prezentuje się w bramce. Kiedy jest w najlepszej formie, myślisz: jak ja mam pokonać tego człowieka? Boruc ma niesamowitą pewność siebie, nic go nie przeraża, opowiadał Strachan. Co ciekawe, kiedy Boruc był już piłkarzem Celticu, potrafił polecieć w wolnym czasie do Polski i wejść w Płocku na płot sektora gości. Był legionistą, prowadził doping z kibicami, choć na co dzień miał kontrakt z klubem grającym w Lidze Mistrzów. Jestem tu prywatnie jako kibic Legii. Przyleciałem do Polski w poniedziałek, a w czwartek mam być na treningu w Glasgow. Akcja była spontaniczna, ale już od dłuższego czasu chciałem to zrobić. Chciałem zobaczyć od środka, jaką atmosferę mogą stworzyć najlepsi kibice w Polsce, opowiadał Boruc w rozmowie z naszą Legią.
W sumie w Celticu wygrał 3 mistrzostwa Szkocji. Trafił na czas, kiedy mecze tego klubu były co tydzień transmitowane w Polsacie Sport i cieszyły się dość sporą popularnością. W Celticu grał wtedy Maciej Żurawski z Johnem Hartsonem w ataku. W pomocy brylowali m.in. Shunsuke Nakamura albo Sean Maloney. A w pewnym momencie do klubu zawitał nawet Roy Keane, czyli legenda Manchesteru United. To była jego końcówka kariery. To wtedy Boruc przy wszystkich w szatni powiedział: przyszedł nowy chłop, więc zasada jest jasna. Musi wstać i się przedstawić. Chłopaków w szatni zamurowało. No jak to tak do kina? Ale po sekundzie wszyscy wybuchnęli. Kinowi też spodobał się ten żart. Ten chłop ma jaja, stwierdziła legenda Manchesteru. Prawdziwą klasę Boruc pokazywał w największych meczach. Liga Mistrzów 2006-2007 to był jego szczyt. Celtic doszedł do 1/8 finału, a Boruc bronił jak opętany. W tamtych czasach Celtic Park był prawdziwą twierdzą. Rywale rzadko tam wygrywali, nawet najwięksi w europejskich pucharach. Najsłynniejszy był mecz z Manchesterem United, który przeszedł do legendy. 4 strzały na bramkę, 4 interwencje Boruca, w tym obroniony rzut karny w końcówce. Celtic wygrał 1-0 dzięki golowi Shunsuke Nakamury z rzutu wolnego, ale bohaterem był Boruc ze swoimi pajacykami. Było to charakterystyczne zachowanie bramkarza podczas sytuacji 1 na 1. Machał rękami jak szaleniec, dezorientując napastników. Jeszcze lepiej było w fazie pucharowej z Milanem. Pierwszy mecz z ekipą Rossoneri zapowiadał się kapitalnie. Maldini, Gattuso, Pirlo, Kaká, Gilardino. To była paczka wielkich piłkarzy. A naprzeciwko nim Boruc, który dopiero co zatrzymał Runeja, Scholesa czy Cristiano Ronaldo. Włosi próbowali go pokonać 6 razy. Celtic w 1/8 finału Ligi Mistrzów nie dał się pokonać na swoim stadionie i zremisował 0-0. Zaraz potem przyszedł rewanż na San Siro. Na stadionie zasiadło 65 000 fanów. Wliczając dogrywkę, do której udało się Celticowi dociągnąć, Rossoneri oddali łącznie 36 strzałów. 8 z tych 36 uderzeń to obrony Boruca. To była prawdziwa nawałnica Milanu i spektakl jednego człowieka w bramce. Przez niemal cały mecz utrzymywał się wynik 0-0. Milan dopiero w dogrywce zapewnił sobie przewagę dzięki błyskowi Brazylijczyka Kaki. Dodam tylko, że Milan przeszedł potem do ćwierćfinału, a 2 miesiące później wygrał całą Ligę Mistrzów. To w tamtym czasie słynna La Gazzetta dello Sport wybrała Boruca 3. bramkarzem świata. Przed nim byli tylko Buffon i Julio Cesar, za nim Iker Casillas i Petr Cech. To był absolutny szczyt jego kariery. Naturalnie od razu pojawiły się plotki, że interesuje się nim wielki Milan. Czasem mówiło się też o Bayernie. To był na pewno znakomity okres w karierze Boruca. Miał wtedy 27 lat i wydawało się, że wszystkie drzwi stoją przed nim otworem. Poza tym nie zamierzał zdjąć nogi z gazu. Na początku następnego sezonu to jego 2 obronione rzuty karne w meczu ze Spartakiem Moskwa sprawiły, że Celtic awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W międzyczasie klub jednak ukarał Boruca za złamanie polityki dotyczącej spożywania alkoholu po jednym z meczów towarzyskich. Oczywiście jak to on, był trudny do upilnowania, znakomity w bramce i sprawiający problemy poza boiskiem. Sezon 2008-2009 był ewidentnym regresem. W grudniu 2008 roku Boruc puścił bramkę z 40 metrów przeciwko Hibernian. Szkocka Federacja regularnie wlepiała mu karę za prowokowanie kibiców Rangersów. Choć oczywiście z drugiej strony dalej potrafił skradać show, kiedy na przykład w meczu Pucharu Ligi przeciwko Dundee wykorzystał rzut karny w serii 11, pomagając Celticowi wygrać 11-10. Mimo wszystko widać było jednak, że jego czas w Szkocji powoli będzie zmierzał ku końcowi. Ciekawostką jest to, że swój ostatni mecz w barwach Celticu zagrał przeciwko Rangersom. Celtic na własnym stadionie wygrał 2-1, choć Boruc doznał kontuzji i w drugiej połowie wszedł za niego inny polski bramkarz, mianowicie Łukasz Załuska. Został zapamiętany jako absolutnie wyjątkowy bramkarz. Do tego co chwilę dostarczał prasie ciekawych historii, jak na przykład ta z wiosny 2007 roku. To wtedy stał się prawdziwym bohaterem, kiedy 3 Polaków zostało zaatakowane w Glasgow przez grupkę pijanych Szkotów. Grupce najwidoczniej nie spodobało się to, że Polacy komunikowali się ze sobą w ojczystym języku. Doszło do wymiany zdań, następnie do szarpaniny, a finalnie do bójki. Na krzyki emigrantki z Polski zareagował przechadzający się po parku Artur Boruc. Bramkarz ruszył na pomoc rodakom i szybko oddalił zagrożenie. Jego postura najwyraźniej robiła wrażenie na różnych napastnikach, nie tylko tych boiskowych. Nie jestem żadnym bohaterem, postąpiłem tak, jak trzeba było postąpić, skomentował krótko Boruc. Szkockie media zrobiły z reprezentanta Polski bohatera, tym bardziej, że jedna z zaatakowanych kobiet była w zaawansowanej ciąży. Boruc nie tylko oszczędził jej bólu fizycznego, ale po całym zdarzeniu zawiózł ją swoim samochodem do szpitala. W szatni nawet nikomu nie mówił o tej historii.
to była dla niego po prostu normalność. Okres w Celticu zbiegł się też ze szczytem Boruca w barwach reprezentacji Polski. Mundial w 2006 roku, a potem Euro 2 lata później na zawsze będą kojarzone z pajacykami króla Artura. Na Mistrzostwach Świata w Niemczech był jedyną jasną postacią polskiej drużyny. Spotkanie z gospodarzami imprezy to był jego show. Boruc bronił jak w transie, zatrzymując Balaka, Klose i całą niemiecką ofensywę. Jacek Bąk, czyli były reprezentant, stwierdził potem, że interwencje Boruca były jedynym powodem, dlaczego Polska nie wracała z turniejów z bagażem 10 straconych goli. On był po prostu murem, bez niego totalnie byśmy się skompromitowali. Boruc grał wtedy w bramce kosztem chociażby Jerzego Dudka, który rok wcześniej wygrał Ligę Mistrzów. Ówczesny selekcjoner Paweł Janas szokował polskich kibiców, gdy w ogóle nie powołał piłkarza Liverpoolu na mundial. Tłumaczył to tym, że Polak przestał być pierwszym bramkarzem The Reds, a on potrzebował bramkarzy w odpowiednim rytmie meczowym. To wtedy mocno postawił na Boruca. We wspomnianym meczu z Niemcami gospodarze wygrali 1-0 po bramce Oliviera Neville'a w 90 minucie, ale potem i tak wszyscy mówili tylko o Borucu. 2 lata po mundialu Polska dostała kolejną szansę na wielkim turnieju. Euro 2008 w Austrii i w Szwajcarii miało być odkupieniem winy za występy w Niemczech. Leo Beenhakker zastąpił Pawła Janasa, a Boruc był już niekwestionowaną jedynką reprezentacji. Niestety Polacy znowu odstawali od reszty. Przegraliśmy z Niemcami, zremisowaliśmy z Austrią, a na koniec dobiła nas Chorwacja. Nie pomogło to, że mieliśmy Artura Boruca w życiowej formie. On na tym turnieju bronił wszystko, co było możliwe i część tego, co wydawało się nie do obrony. Najlepiej świadczy o tym nominacja do drużyny mistrzostw przez niemieckiego kickera, choć reprezentacja odpadła w fazie grupowej. Boruc jako jedyny mógł wracać z podniesioną głową. Jego słynny pajacyk stał się symbolem tego Euro. Postawę Polaka docenił nawet prezydent Lech Kaczyński, nazywając go Borubarem. Wywiad ten szybko stał się klasyką, ale Borucowi jakoś nie bardzo przypadło to do gustu. Jak tacy ludzie mają przychodzić na mecze, to wolę grać przy pustych trybunach, powiedział bramkarz kadry. Ten krótki wywód pokazywał, że Boruc nie robił wyjątków dla nikogo, nawet dla najwyższych przedstawicieli państwa. Artur był naszą największą gwiazdą na tym turnieju, pokazał, że należy do światowej czołówki bramkarzy, mówił potem Leo Beenhakker. Choć potem chyba żałował tych słów, bo Boruc mocno zaszedł mu za skórę. Po Euro 2008 Boruc był na szczycie popularności, ale to wtedy dostał też cios w postaci tzw. afery lwowskiej. Był sierpień 2008 roku, czas zaraz po Mistrzostwach Europy, kiedy Boruc wraz z Radosławem Majewskim i Dariuszem Dudką przesadził z alkoholem na zgrupowaniu kadry podczas meczu z Ukrainą. Jak można się domyślić, momentalnie rozkręciła się afera. Szczegóły tej nocy zostały detalicznie opisane przez polskie media. Piłkarze zebrali się w jednym pokoju, opróżniali minibar za minibarem, a procenty uderzały im do głowy. Gdy zabrakło już alkoholu, starszyzna wysłała po kolejną butelkę Majewskiego. Pomocnik Polonii Warszawa miał zejść po nią do baru. Gdy Boruc i Dudka zaczęli się niecierpliwić, poszli go szukać. I oczywiście znaleźli, śpiącego na kanapie w hotelowej recepcji. Następnie wszyscy mieli opuścić hotel i ruszyć w miasto. Po powrocie doszło do zachowania niegodnego reprezentantów Polski, jak mówił potem selekcjoner. Otóż piłkarze mieli dobijać się do drzwi tłumaczki trenera Marty Alf. Wtedy obsługa hotelu obudziła kierownika kadry, czyli Jana Dezewa. Dopiero on zakończył nocne popisy piłkarzy. Gdy rano poinformował o wszystkim Beenhakkera, ten miał nie do końca wierzyć w jego słowa. Uwierzył dopiero wtedy, gdy zobaczył schodzącego na śniadanie Boruca, który pojawił się na stołówce w samej bieliźnie. Teza, że piłkarze poimprezowali, nabrała mocy jeszcze bardziej, kiedy zobaczył Majewskiego zalewającego płatki kukurydzianym mlekiem na płaski talerz. Wkrótce wyszło też na jaw, że pokój, w którym siedzieli zawodnicy, jest zdemolowany. Hotel zawiadomił kierownictwo ekipy, a za szkody musiał zapłacić PZPN. Całą tę sytuację świetnie podsumował kiedyś Jerzy Pil w miesięczniku Magazyn Football. Radek Majewski, młody chłopak, napił się z Arturem Borucem. Wszyscy mają do niego pretensje. Ale panie redaktorze, jak można mieć pretensje do tego dzieciaka, skoro ja też chętnie bym się z Borucem napił. Kto by się nie napił z Borucem, opowiadał Pilch. Boruc do kadry wrócił już po 2 miesiącach, ale nie zawsze w roli bohatera. Pamiętny był przede wszystkim mecz z Irlandią Północną w 2009 roku. Samobójczy gol Michała Żewłakowa zapisał się w niechlubnej historii naszego futbolu. Piłka leciała do Boruca, podbiła się na kępie trawy i wpadła do siatki. To był klops, jakiego żaden bramkarz nie chce mieć w swoim CV. Bardzo przeżyłem ten mecz. To był okres, kiedy wszystko zwaliło mi się na głowę i miałem trochę pod górkę. Pamiętam, że po tym meczu godzinę siedziałem w łazience, paląc papierosy i rycząc w kącie.
Jednak takie dni też się zdarzają. Trzeba się podnieść, a potem żyć dalej, wspominał Boruc w wywiadzie w N-Sporcie. Trudniejszych chwil było oczywiście więcej. Jego największy konflikt w reprezentacyjnej karierze był związany z Franciszkiem Smudą już po odejściu Leo Benhakera. I ten moment też na długo wyrył się w pamięci kibiców. Dwaj charakterni mężczyźni nie mogli się dogadać od samego początku. Smuda nie lubił gwiazdorskich zachowań Boruca. Boruc z kolei nie szanował autorytetu Smudy. Prymityw kontra człowiek o niebanalnym poczuciu humoru. Mniej więcej tak media opisywały ich relacje. Kulminacją była afera samolotowa w 2010 roku. Smuda wyrzucił Boruca i Michała Żewłakowa z kadry po tym, jak ich zachowanie w samolocie uznał za niewłaściwe. Oczywiście nie brakowało tam buteleczek z winem. Boruc po tym wywiadzie dla N-Sport nazwał selekcjonera dyzmą. Niby się przejęzyczył, ale każdy wiedział, że od początku było to celowe. Na pytanie o warsztat Smudy ironicznie odpowiadał Pomidor. To był koniec współpracy. Ten most totalnie został spalony. Boruc następnie nie grał w reprezentacji przez 2 lata. To był cały on. Wiecznie chodził własnymi ścieżkami. Był już wtedy piłkarzem Southampton, grającym na angielskich boiskach. Trafił tam z Fiorentiny, gdzie spędził 2 lata po odejściu z Celticu i jak sam potem mówił, posmakował innego życia. Ta przemiana była widoczna również na boisku. Boruc stał się bardziej spokojny i mniej impulsywny. W Serie A miewał bardzo dobre mecze, jak na przykład z Milanem na San Siro, kiedy Fiorentina wygrała 2-1, a Boruc zatrzymał m.in. Zlatana Ibrahimowicza i Brazylijczyka Robinho. Kiedy w 2012 roku wrócił na Wyspy Brytyjskie, też nie narzekał na wielkie mecze i znakomite parady. Wkrótce trenerem świętych został Mauricio Pochettino, co też miało wpływ na rozwój Boruca jako bramkarza. Argentyńczyk chciał budować akcję od tyłu z aktywnym uczestnictwem bramkarza. Mauricio zmienił moje podejście do gry, przyznawał Boruc. Wcześniej bramkarz miał bronić i tyle. U niego bramkarz to pierwszy gracz z pola. Musiałem się przestawić, ale to była fajna przygoda, dodawał Polak. Po transferze do Premier League Boruc musiał stawić czoła jeszcze większemu zainteresowaniu tabloidów. Dwukrotnie pozywał The Sun i wygrywał wysokie odszkodowania, co pokazywało, że potrafił się bronić nie tylko na boisku. Raz opublikowali zdjęcie, na którym rzekomo prostuje prostownicą włosy mojej kochance, opowiadał w wywiadzie dla Playboya. Zdjęcie było skopiowane z Facebooka mojej najmłodszej siostry, a rzekomą kochanką była właśnie ona. Dziennikarze przyszli do mnie, by zapowiedzieć, że będzie taki materiał i że mają moje pikantne, kompromitujące zdjęcie. Zobaczyłem to i parsknąłem śmiechem. Uprzedziłem ich, że muszą się liczyć z interwencją w sądzie. Mimo tego wydrukowali historyjkę o rzekomej zdradzie Boruca, opowiadał bramkarz Southampton. Media zrobiły z niego osobę, którą nie do końca chciał być. Ingerencja w jego prywatne życie sprawiła, że Boruc zaczął otaczać się węższą grupą znajomych. Totalnie wycofał się z mediów. Namówienie go na wywiad graniczyło z cudem. Co ciekawe, to w drużynie świętych puścił najdziwniejszego gola w karierze. Polak przekonał się, co to znaczy słynne, chłodne, wieczne popołudnie w Stoke. Piłka po wykopie Asmira Begowicza leciała nad boiskiem, a z wiatrem nabierała coraz większej prędkości. W końcu odbiła się przed polem karnym, w którym stał polski bramkarz. Przeleciała nad nim i wpadła do bramki. Na zegarze była dopiero 13 sekunda meczu. W taki sposób Boruc zaliczył jeden z najbardziej wstydliwych meczów w karierze. Po latach ta historia nabrała jeszcze innego wymiaru, bo podobno tamtego popołudnia na stadionie siedzieli skauci Manchesteru City. Sam Boruc przyznał na łamach portalu sport.pl, że klub z Etihad interesował się jego osobą. Mówił mu o tym jego agent, no ale po takim meczu, po takiej bramce, raczej to zainteresowanie zostało ostudzone. Co ciekawe, rok później Manchester City został mistrzem Anglii, a pozycja Boruca w Southampton zaczęła spadać. Do klubu przyszedł trener Ronald Koeman, który nie stawiał na Polaka. W pewnym momencie Artur przestał nawet trenować z zespołem. To wtedy padł pomysł wypożyczenia do Bournemouth Beniaminka Championship. Dla wielu była to decyzja niezrozumiała. Miejsce Boruca było przecież w Premier League, a nie na zapleczu. Z drugiej strony Polak trafił na znakomitego trenera, czyli na Ediego Howe'a, który dziś z sukcesami pracuje w Newcastle. Następny sezon był znakomity dla zespołu i nowego piłkarza. Bournemouth sensacyjnie awansował do Premier League pierwszy raz w swojej 125-letniej historii. To było coś wyjątkowego. Bycie częścią tego, co się wydarzyło w Bournemouth, dużo dla mnie znaczy. Parę miesięcy temu byłem w dużym dołku, siedziałem na kanapie i nawet nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Mówił Boruc w rozmowie z Guardianem. Wtedy zgłosiło się Bournemouth i mój agent powiedział mi, że jest szansa na grę. Byłem w niebycie, ponieważ nie grałem w Southampton i nawet nie trenowałem z pierwszym zespołem. Tuż po dołączeniu do Bournemouth zobaczyłem, że jest coś wyjątkowego w tym, jak ta drużyna pracuje. Kibice pewnie nie spodziewali się, że wygramy ligę, więc teraz
Każdy może być nas dumny, podsumował Boruc. W pewnym momencie Boruc tak mocno ustabilizował swoją pozycję w elicie, że zajął nawet 9. miejsce. To był sezon 2016-2017. Boruc aż 3 razy wygrał nagrodę gracza miesiąca w głosowaniu kibiców, a na koniec został wybrany najlepszym zawodnikiem Bournemouth. Oczywiście z czasem jego pozycja zaczęła słabnąć. Sezon 2019-2020 przesiedział na ławce, ustępując miejsca młodemu Aaronowi Ramsdale'owi. To wtedy zdecydował, że wróci do Polski, a skoro do Polski, to oczywiście do Legii Warszawa. To był triumfalny powrót, Boruc mówił z emocjami. Czy podpisałbym się pod zdaniem, że Artur Boruc nigdy z Legii nie odszedł, tylko po prostu pracował w innych klubach? Myślę, że tak. To bardzo ciekawe zdanie. Wiadomo, że moje serce zostało tutaj. Było kilka okazji, ale nigdy do tego nie doszło. Bardzo się cieszę, że wróciłem do siebie. Opowiadał bramkarz, który miał już wtedy na koncie ponad 300 meczów w zagranicznych ligach, ponad 20 w Lidze Mistrzów i 65 w kadrze. W sezonie 2020-2021 zdobył swoje drugie Mistrzostwo Polski. Czekał na nie aż 19 lat. Niestety końcówka w Warszawie nie była idealna. Zaczęło się od tego, że przed drugim sezonem klub zaproponował mu obniżkę wynagrodzenia o 40%, o czym sam Boruc mówił w przeglądzie sportowym. Potem cała drużyna dołowała, a dookoła rosła frustracja. Do tego wszystkiego doszedł kontrowersyjny incydent w autokarze z chuliganami, którzy pobili kilku zawodników Legii po porażce z Wisłą Płock. Boruc, który sam mówił w rozmowie z Kanal Plus, że przemoc wobec piłkarzy jest niedopuszczalna, nie interweniował, gdy do autobusu weszli ludzie ze środowiska, z którym bramkarz był utożsamiany. Na pytania dziennikarza odpowiadał wymijająco. Czy mogłeś wstawić się za kolegami z drużyny? Nie pamiętam, serio. To było już dawno temu. Zostawmy to, odpowiadał Boruc. Kulminacją złej aury był luty 2022 roku. Podczas wiosennego meczu z Wartą Poznań Boruc pacnął Dawida Szymonowicza i wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Potem potraktował jak popychadło niewinnego operatora kamery, a na koniec machnął ręką na karę wymierzoną przez komisję ligi. Mam duży problem ze wzrokiem, wada +5 i +3. Po prostu nie oszacowałem odległości i wpadłem na kogoś z Warty. Nie ma co gadać. W taki sposób tłumaczył się ze swojego zachowania. Tamten nieszczęsny mecz z Wartą był jego ostatnim oficjalnym spotkaniem w karierze. Potem do bramki wskoczył Cezary Miszta i miejsca nie oddał. Dopiero 20 lipca Boruc ponownie stanął między słupkami, ale było to już po sezonie i po karierze. Jego pożegnanie zostało nazwane King's Party, czyli impreza króla. Legia zagrała wtedy z Celticiem na Łazienkowskiej, żegnając swojego bohatera. Boruc wzruszony do łez przemówił krótko i zwięźle. Nie wiedziałem, że mam tak dużą rodzinę, powiedział Artur. Następnie zaintonował legijną pieśń, za którą momentalnie podążyli kibice. To było piękne zamknięcie koła. Chłopak, który wyszedł w wielki świat z Legii, teraz do niej wrócił i to tutaj powiedział ostatnie słowo. Po latach dobrze podsumował go Gordon Strachan, jego były trener z Celticu. Z Arturem nie było nudnych momentów. To był miks emocji, przyjemność, śmiech, konflikt i koszmar. Miał niesamowity charakter. Mógł zostać najlepszym bramkarzem świata, ale zabrakło mu trochę dyscypliny. Na pewno przybyło mi przez niego trochę siwych włosów, opowiadał Strachan. Kiedy słyszę, że ktoś mówi, że nie zrobił kariery na miarę talentu, że przepił potencjał, że przebalował najlepsze lata, to mnie cholera bierze, bo ten gość grywał w Premier League do 40 roku życia, zdobył Mistrzostwo Polski po 40, zagrał mnóstwo meczów w reprezentacji. To z kolei wypowiedź Jacka Bąka w rozmowie z Weszło. Gość był w pewnej chwili tak popularny, że wszyscy najchętniej spaliby w jego łóżku i jedli z jego lodówki. Hien nie brakuje, więc bardzo dobrze, że zweryfikował pewne znajomości. Dalej ma Legię w sercu i to się nie zmieni, bo Legię można kochać albo nienawidzić. Tak działa na ludzi ten klub. Artur na pewno czuje to samo. Mówił Maciej Łykomski, jego były kolega z Legii, na łamach Nuance. Był czas, kiedy w 2008 roku Boruca sklasyfikowano na 52. miejscu w setce najlepszych piłkarzy świata. Z golkiperów wyżej znaleźli się tylko Iker Casillas i Gianluigi Buffon. Współczesne wspomnienia jego bramkarskiej kariery owiane są czasem mgiełką, ale liczby nie kłamią. To była wielka kariera. Boruc miał w sobie kibicowski sznyt, dlatego szły za nim tłumy, nie bał się ryzyka i odważnych decyzji, a to też zjednywało mu sympatię. To był piłkarz, który nigdy nie udawał kogoś, kim nie jest, żył według własnych zasad, nie przejmował się opinią otoczenia, a na pytanie o to, czy jest zepsutym człowiekiem, odpowiadał z charakterystyczną ironią: zepsutą, to ja mam tylko 7. Innymi słowy, król Artur żył jak chciał i odszedł jak chciał, pozostawiając za sobą legendę,
która długo będzie wspominana przez przyszłe pokolenia kibiców. I to tyle ode mnie na dziś. Jeśli spodobała Wam się ta historia, to proszę zostawcie łapkę w górę. To pozwala docierać mi do kolejnych kibiców i coraz mocniej rozwijać ten kanał. Dajcie też znać w komentarzach, z czego Wy najmocniej zapamiętaliście Artura Boruca. Pozdrawiam i do następnego.